Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Total War Warhammer 3. Tym razem mówimy frakcję ogrów, więc przejdźmy po kolei. Tutaj mamy tak naprawdę u góry tylko pasek z kasą, nie mamy jakby żadnych dodatkowych rzeczy. Jeśli chodzi o ogry, dodatkowymi rzeczami na pewno jest żywność, ale to przejdziemy może po kolei, będzie mi to łatwiej potem wytłumaczyć. Jeśli chodzi o o budynki, więc w budynkach mamy coś takiego, że posiadamy unikatowe budynki. Zależy też, którym ogrem zaczynamy. Mamy tutaj dwóch. Tutaj mamy tłuściożka, którym się wydaje mi, że najciekawiej się akurat gra. Jeśli chodzi o budynki, mają tutaj dosyć skromnie. Możemy posiadać maksymalną jednostkę, to są żelaznobrzuchy. Mamy coś takiego jak budynek do kontroli, mamy właśnie do wytwarzania żywności. Żywność jest ważna z tego względu, że potrzebujemy jakby w armii to mieć, ale to zaraz też wszystko ładnie omówię. I możemy po prostu mieć wytworzone mięso w armii regionie. Czyli jak armia jest w tym regionie, no to wytwarza sobie żywność. Budynek słabszy do przychodu. No tak samo mamy właśnie do rozwoju plus uzupełniania strat. No tutaj w każdym zawsze jakby budynku mamy maksymalnie trzeci tier, więc na tym mega dużo nie zarabiamy, ale zawsze coś na początek możemy zarobić, jeśli tym bardziej są unikatowe budynki. Jeśli chodzi o ważną mechanikę, przejdźmy do jakiejś armii, może pokażę od razu o co chodzi z tą żywnością. Mamy coś takiego, że żywność tak naprawdę otrzymujemy albo dzięki obozu, albo dzięki na przykład walce i na przykład pokonaniu danych jednostek, nie wiem, zaatakujmy sobie przykładowo tych i możemy sobie wybrać uzupełnienie strat lub mięso, bierzemy sobie przykładowo mięso, ok, dobra, mamy zdobyte mięso i wtedy urosło mu tak naprawdę jakby wyposażenie tego mięsa. O co chodzi z tym mięsem? No po prostu im większa armia, tym więcej mięsa jakby nam zużywa, po prostu muszą grubaski sobie troszkę pojeść. Co nam daje jeszcze w ogóle te mięso? Mięso daje nam to, że możemy sobie zrobić ofiarę dla wielkiej paszczy i tu otrzymujemy na przykład taki bonus na 10 tur, nie wiem, atak zwarciu, zasięg tak naprawdę na ruchu kampanii, czas werbunkowy, minus 2 tury, minimalna jedna. To jest bardzo fajne, no bo wtedy możemy szybko sobie zrekrutować armię, więc to warto na pewno używać. Plus rezerwa magii, no jeśli posiadamy dużo czarodziejów gdzieś tam ognia, którzy są mega potężni, jak są wylewelowani, no to wtedy możemy też sobie to używać. Ja najczęściej akurat używałem tak naprawdę napięcie brzuchy, no i czasem tak dla jaj dałem sobie po prostu ze zwarcia, więc to też można sobie gdzieś tam używać. Wydaje mi się, że zasięg ruchu na kampanię jest spoko, z tego względu, że możemy na przykład dopaść miasto, które jest dużo dalej, a to naprawdę się przydaje, żeby jak najwięcej sobie plądrować. Jeśli chodzi o gry, ja działałem na takiej zasadzie, że atakowałem przykładowo wioskę, plądrowałem, a potem ją zajmowałem i sobie budowałem to, co tam gdzieś tam potrzebowałem z budynków. Jeśli chodzi o budynki, można sobie zrobić taką zasadę, że jeśli wiesz, że tutaj przykładowo będzie front, no nie wiem, bo oni na przykład walczą z Katajem, no to zrób sobie tutaj budynki gdzieś na przykład w okolicy do żywności, żeby dużo żywności wytwarzali. I potem na przykład nie wiem, do regania na przykład uzupełnienia tempa strat. To jest fajne, bo ogry bardzo wolno regają tą armię. No niestety nie mogą mieć wszystkiego. Ogry są bardzo mało liczebne, ale są bardzo mocne. Tylko że mają właśnie problem z reganiem tej armii. Jeśli chodzi o ważną rzecz, zrekrutujmy sobie tutaj na Lorda. Mamy coś takiego jak właśnie rozbij obozy. One posiadają swój limit. Można maksymalnie, nie wiem ile zdobyć tych obozów, ale wydaje mi się, że dosyć sporo. Na początku to będziesz pewnie posiadać z 2-3 obozy, no więcej tutaj nie możemy jakby zrobić. I w te obozy nie mogą stać blisko samego miasta. Trzeba jakby troszkę obejść i tak naprawdę za 2000 stawiamy sobie obóz. Co nam daje taki obóz? No obóz daje wszystko. Obóz daje tak naprawdę po pierwsze kasę, utrzymanie jednostek tutaj właśnie w tym obozie. Dodatkowo odblokowuje nam lepsze jednostki typu na przykład skałorogi, no nie wiem, tych strzelców na przykład, ołowiomotaczy, tak samo właśnie ogniobrzuchów, czyli czarodziei, bo jeśli chodzi o rekrutację na przykład bohaterów tam lordów, no tutaj mamy to poblokowane, nie możemy jakby tutaj tego werbować, dopiero możemy to werbować tak naprawdę właśnie w obozach, tylko potrzebujemy specjalny jakby budynek, tak samo tutaj mamy na przykład takich wielkich czarodziejów rzeźników, oni też mają inne automatycznie czary i potrzebujemy specjalnie dla nich budynek, więc nie możesz ich zwerbować w zwykłych takich miastach. To jest też bardzo ważna rzecz i warto o tym pamiętać. Ja osobiście jakoś tak mało co pamiętałem o tym, ale czasem tak jest, że człowiek robi poradniki, a sam czasem gdzieś tam nie wykorzystał potencjału tej frakcji. No ja się przyznaję do swego błędu.
Więc wtedy otrzymujemy tak naprawdę ważne budynki militarne i tak samo budynki, jeśli chodzi o żywność, czyli wytwarzanie na przykład mięsa, tak samo na przykład tempo uzupełniania strat, no i tak samo o kasę. No kasa jest bardzo ważna, bo taki maksymalny obóz wyciąga aż 1400 na najwyższym poziomie. To jest naprawdę sporo. Jeśli chodzi o jakaś przykładowa armia, która na przykład jest, no to kosztuje 6000, dużo, niedużo. Ale ważne jest to, że tych obozów robimy bardzo dużo też plądrujemy. I jeśli chodzi jeszcze o plądrowanie, posiadamy coś takiego jak zlecenia, ale akurat tutaj mam zablokowane. Zlecenia znaczy są na takiej zasadzie, że przykładowo, nie wiem, Grimgor daje ci zadanie, nie wiem, zaatakuj przykładowo tych orków i zdobądź te miasto. Zaznaczasz sobie wtedy takie zadanie, podbijasz te miasto i otrzymujesz po prostu nagrodę. Nie dość, że dostajesz bardzo dużo kasy, tak samo dostajesz na przykład, nie wiem, za to, że to Grimgor był przykładowo, no to Grimgor cię coraz bardziej lubi, więc to też jest bardzo ważna rzecz. Warto zwrócić na to uwagę. Przeważnie masz od 2 chyba do 3 zaleceń do wyboru. Jeśli gdzieś tam się mylę, jesteś osobą doświadczoną, no to możesz mnie tam poprawić w poradniku. Więc to jest na pewno bardzo ważna rzecz. Jeśli chodzi o te obozy, moim zdaniem fajnie jest to robić po prostu w większości na froncie, gdzie będziesz walczyć dłużej, żeby te armie potem nie leciały przez pół mapy, no bo to nie ma, wydaje mi się, wtedy żadnego sensu. Jeśli chodzi o rekrutację, wtedy masz wypisane właśnie obozowisko jedno, obozowisko drugie, obozowisko trzecie. Ja zrobiłem na takiej zasadzie i wydaje mi się, że polecam ci coś takiego robić, że stawiasz 2-3 obozy koło siebie. Najlepiej zostaw, jeśli to jest mało bezpieczny teren, to zostaw sobie jakąś jedną armię, żeby pilnowała po prostu tych obozów i sobie automatycznie buduj ile wlezie. Po prostu rozbudowuj to wszystko, automatycznie wtedy sobie robisz szybką rekrutację przykładowo takiej mocniejszej armii i tak naprawdę do 2 tur już jest potężna armia stworzona i ona może iść sobie na front, rekrutujesz sobie kolejne i jakbyś sobie postawił tutaj 4-5 obozów, no to tak naprawdę armię bardzo szybko można stworzyć. Jeśli grasz ogólnie paszczą, czy grasz, zaprzyjaźnij się z orkami. Jeśli chodzi o ogry, oni mają bardzo ciężki start, naprawdę mają ciężki start. Po pierwsze, bije ich kasa, bije ich tak naprawdę żywność. No, żywność też możemy uzupełniać poprzez te obozy, jak tutaj jeszcze wrócę i wspomnę. Mamy coś takiego jak wytworzone mięso armii w kręgu wpływów. No jeśli masz takie 3-4 obozy, no to tej żywności oni mają bardzo dużo. No tutaj jest postać, która jest krótko zrespiona, już ma 233. To starczy tak naprawdę na długo, przeważnie gdzieś można liczyć 10 tur z używaniem z jakichś na przykład ofiar, plus jeszcze jak będziesz walczyć, też możesz sobie też odregać, możesz sobie w mieście na przykład odregać trochę tej żywności, więc na to na pewno warto zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o limity obozowisk, bo to też jest bardzo ważne na samym początku, mamy coś takiego jak właśnie zbiorowisko obozowe, potem jak odblokujemy na przykład tutaj tą ścieżkę, mamy kolejne obozowisko plus limit, plus limit, plus limit i tak samo jedną z ważnych rzeczy, które są odnośnie limitów, to tak naprawdę jest, gdzieś tutaj to miałem, już sekundka, już to namierzam. Limit obozów plus 1 na każde zbudowane obozowisko poziom 5. Czyli jeśli posiadamy taki obóz na levelu 5, czyli coś takiego, obozowisko ogrów 5 poziom, automatycznie otrzymujemy więcej limitów. Czyli tak naprawdę jest nieograniczona ilość możliwych obozowisk, tylko musimy po prostu mieć dużo kasy, żeby budować to jak najwyżej się da. Obozowiska też, jeśli sobie zerkniecie, dają jakby możliwości werbunkowe. Tak samo tutaj mamy możliwości lokalne werbunkowe, więc to warto budować chociażby do tego poziomu. Wydaje mi się, że do wyższego chwilowo nie ma sensu. Jeśli chodzi o cenę tych obozowisk, no tutaj ceny są dosyć spore, bo zaczyna się od 1,5, 2, 2,5, 4 i 5. Na niektórych budynkach, jeśli chodzi o armię, są to droższe budynki. Pamiętaj, że ogry plądrują, znowu powtórzę, ale czasem warto powtórzyć, bo nie wiem w jakim momencie zacząłeś oglądać poradnik, albo czy nie przyskipowałeś. Więc na pewno musisz zarabiać na plądrowaniu, na wykonywaniu zleceń, skup się bardzo na tych zleceniach. I moim zdaniem, jeśli chcesz fajnie sobie ograć kampanię, skup się po prostu na sojuszu też z orkami. Czy zaczynasz tutaj, czy zaczynasz na przykład tutaj, bo tutaj zaczyna drugi ogr, którego też potem omówię. No to po prostu trzymaj z orkami, bo oni są bardzo mocnym sojusznikiem. Trochę na początku są tacy wybredni, ale jak gdzieś tam dasz im jakąś osadę, oddasz za darmo, na przykład, nie wiem, coś stracą, weź zdobądź tą osadę i im oddaj i automatycznie będzie łatwiej. Jeśli chodzi o na przykład dochód,
ogry bardzo dużo zarabiają z handlu. Na handlu to oni po prostu żyją. Jeśli sobie wejdziemy na handel, no tutaj przychód na przykład z samego handlu no 3700, tutaj na przykład 1000, tu mamy przykładowo 3900. No można na tym naprawdę zarabiać bardzo dużo, więc jeśli grasz paszczą, no automatycznie zdobywasz cały kataj. Buduj wszystkie budynki, które wytwarzają na przykład różne rzeczy, jak nie jakieś dzbany, jak nie obsydian, no po prostu wszystko jak tu wlezie. Z tego względu, że będziesz mieć bardzo dużo pieniędzy. No a jeśli chodzi o armię, no armię tak jak mówiłem, no one są trochę drogie w utrzymaniu. Tutaj mamy przykładowo 2500, tutaj mamy 2800. No armii jest dosyć sporo, jeśli chodzi o utrzymanie. Ja zrobiłem dosyć potężną armię, mimo że jest 213 tura. Jeśli chodzi ogólnie o robienie armii, tutaj na przykład jest taka mocna dosyć armia, która sobie spokojnie radzi. Mamy tak naprawdę żelaznobrzuchy, mamy tak samo ołowomiotaczy, fajne jednostki, jeśli chcemy na przykład wyłapać jakieś potwory, łatwo pozabijać. Jednostki latające też mega szybko ścinają, mają duży zasięg, siła pocisków też jest fajna. Mega dobra jednostka, ale wydaje mi się, że mogliby ją trochę podciągnąć. Jeśli chodzi o głównego lorda, warto też sobie robić właśnie jednostki jeźdźcy kłów, plus tak samo właśnie skałorogi. Mega mocne potwory, które bardzo szybko rozbijają szyki na przykład piechoty. Jeśli walczymy gdzieś tam z chaosem, gdzie tej piechoty jest sporo, no to naprawdę dużo, to po prostu dużo ci tam da. Jeśli chodzi o zajmowanie, warto iść po prostu gdzieś 2 armiami, jeśli idziesz na chaosie i na obozie. Z tego względu, żeby po prostu te armie odpoczywały. I pamiętaj na pewno o tych obozach, żeby to rozwijać jak najwięcej się da. Jeśli chodzi jeszcze o te obozy, wspomnę jeszcze raz, buduj je koło siebie w miarę, żeby po prostu rekrutować armię blisko. Broń tych obozów, bo to jest też na pewno ważne. Jeśli chodzi o ogry, no wydaje mi się, że to tyle. No, o armii omówiliśmy, o drzewku technologicznym w miarę możemy jeszcze tutaj troszkę napomknąć. Jeśli chodzi o na przykład jakieś tam doświadczenie, jakieś tam bonusy, warto sobie rozwijać tą dolną ścieżkę, bo to jest jakby dla tych pierwszych twoich początkowych jednostek. Tak samo mamy tempo uzupełniania strat, mamy rozwój obozowiska, kontrolę. Jeśli grasz na wyższym poziomie trudności, no to kontrola może się przydać. Ja akurat zawsze przechodzę na legendarnym, więc gdzieś tam używam jakby drzewka technologicznego pod kontrolę i tak samo właśnie budynków pod kontrolę. No jest to wtedy dosyć ciekawsza rozgrywka. I wydaje mi się, że to tyle. Jeszcze omówimy zaraz tych 2 bohaterów, jakie one posiadają na przykład bonusy. I dodatkowo troszkę jeszcze tam się napomknie o armii, więc jeśli chodzi o bohaterów ogrów, mamy tak naprawdę 2 bohaterów. Ja ci pokazałem tego tuściocha, złoty ząb, złote zęby. Są jeszcze akolici. Jeśli chodzi o tak naprawdę tuściocha, zaczyna w tym miejscu, gdzie akurat dokładnie pokazywałem. Jeśli chodzi o skraga siepacza, zaczyna w tym miejscu, blisko Imperium. W większości Imperium, orkowie, krasnoludy, no to są tacy główni wrogowie, którzy go gdzieś tam otaczają. Jedynie tutaj jeszcze Sylwania, czyli wampiry. Jeśli chodzi o bonusy, na przykład danych tych lordów i od nich armię, no ten tutaj ma dosyć mocną armię na początku, jeśli chodzi o tuściocha. No, stosunki dyplomatyczne z ogrami ok, ale to w sumie i tak te ogry szybko odpadają. Wpływy z opłat handlowych plus 50%, dlatego tak dużo tak naprawdę on zarabiał. Masa jednostka plus 25%. Spoko, no to są ogry, więc oni działają na szarży, więc muszą mieć dużą masę, żeby tam szarżą ich tam poprzebijać. Efekty lorda, przychody z plądrowania fajnie, plus 50. Utrzymanie do żelaznobrzuchów, czyli po prostu do tych też spoko, bo tych jednostek warto mieć dużo w armii. Bo to są jedne z takich, wydaje mi się, najmocniejszych jednostek ogrów z pierwszych do zwarcia. Przody z łupienia i grabienia osad plus 50, czyli to jest bardzo mega zarobkowy, bardzo dużo ustawione właśnie pod te żelazne brzuchy. Więc fajny bohater, ja nim grałem, bo wydaje mi się, że jest chyba lepszy od tego skraga siepacza. No szkoda trochę, że tych bohaterów jest tylko 2, bo jakiś większy wybór może by coś też pozmieniał na mapie świata. Jeśli chodzi o automat, jak komputer solo gra, to i złote zęby i siepacze bardzo dobrze sobie gdzieś tam radzą. Siepacz zawsze gdzieś tam w połowie imperium sobie zostaje. Jakoś nie potrafi się przebić dłużej. Ale to zależy też jak się gdzieś kampania potoczy, więc to jest bardzo ważne. A ten przystojniak to jest pan Skrak Siepacz. Jeśli chodzi o armię, no dużo goblinów, no bo aż 4 jednostki goblinów, no bardzo dużo, jak na jego armię. No gobliny są bardzo słabe, to jest po prostu taka hołota. Na pewno dużym plusem są pożeracze, mega mocne jednostki, po 100% dyscypliny, 100 siły. No siła ataku broni to jest bardzo naprawdę dużo.
Więc te jednostki mega mocno cisną wszystko, co się da, jeśli chodzi o jednostki piechoty. No a że on walczy z Imperium, walczy z wampirami, no to tam w większości się opiera wszystko na piechocie. Jak są jakieś właśnie tam krasnoludy, orkowie, no sama po prostu piechota. Więc on ma na przykład bonus do tych pożeraczy. Jeśli chodzi o efekty frakcji, no plus 10% zasięgu to jest mega fajnie, bo nie dość, że możemy 20 osiągnąć jakby z obozowiska, to jeszcze plus 10 to mamy 30% zawalania szybciej po mapie, to jest naprawdę dużo. Limit dla rzeźników, czy on po prostu opiera się na tych czarodziejach rzeźnikach, poziom werbowanych bohaterów dla rzeźników, czy to samo. On jest taki fajny, piękny rzeźnik. Efekty Lorda, no trochę słabo, no bo mamy tak naprawdę tylko bonusy dla tych pożeraczy, nie ma jakby żadnego dodatku na przykład do plądrowania, jak to miał w przykładzie sam Tłuścioch. Więc wydaje mi się, że no tutaj mogliby mu trochę dołożyć. Gdzieś tam chyba nawet kiedyś widziałem, że jako forum no, był oznaczany, że jest takim bardzo słabym lordem, no, jednym z najsłabszych, bo nie dość, że efekty frakcji są słabe, wrogów dookoła ma naprawdę mnóstwo, bo jednak sam złote zęby zaczynają jednak w bezpieczniejszym miejscu, bo mają góry, więc ciężko ich tam jest dopaść. No jedynie co mają trochę trudniejsze gdzieś tam frakcje na początek, no bo same nurgle też, ta trucizna nurgli, cała zaraza, no dosyć też mocno zbija. Więc wydaje mi się, że tyle. Ja Ci bardzo polecam na pewno zacząć sobie tym złotymi zębami, bo po prostu będzie łatwiej, wygodniej i może i nawet ciekawiej. Dzięki za oglądanie mojego poradnika. Zapraszam też do kolejnych moich poradników i tyle. Dzięki. Cześć.